Hej, witajcie w moim zestawieniu top 10 najlepszych zdolności w Pokémon Sun i Pokémon Moon. Co prawda nie znamy jeszcze wszystkich zdolności, jakie pojawią się w nowych grach z serii, ale za to mamy informacje o wielu z nich, jako że Nintendo rzuca nimi na lewo i prawo. Jedne są lepsze, drugie gorsze, jeżeli chodzi o użyteczność w grze. Z pewnością jednak pojawiło się wiele nowatorskich pomysłów. Ponieważ trudno jest porównać niektóre zdolności ze sobą, a niektóre wymykają się jakiemukolwiek porównaniu, nie wyróżniam żadnych miejsc. Kolejność pojawiania się zdolności jest przypadkowa. Nie będę też mówił o zdolnościach, które pojawiły się już wcześniej w grze, tylko inaczej nazwane. Zatem pierwszą zdolnością, którą wyróżniam, jest Dazzling. Posiada ją nowy Pokémon zwany Braxish. Dzięki tej zdolności jesteśmy chronieni przed ruchami posiadającymi priorytet, zatem w końcu możemy uniknąć pewnej śmierci w sytuacjach, w których wiemy, że przeciwnik będzie używał ruchu takiego jak Sucker Punch. Możemy także na przykład wysłać Braxish do walki w sytuacji, gdy wiemy, że przeciwnik będzie używał Fake Outa, co uczyni jego atak bezużytecznym. Zdolność daje całkiem pokaźne możliwości obrony i ofensywy i z wysokim specjalnym atakiem i szybkością Pokémon ten może wiele zdziałać. Przewiduję, że trafi co najmniej do UU. Kolejną typowo defensywną zdolnością jest Disguise, a dostęp do niej ma Mimikyu, jeden z bardziej wyczekiwanych Pokémonów. Pozwala ona nam na uniknięcie obrażeń od pierwszego ataku, czyli Mimikyu ma na początku walki tak jakby substytuta, którego jednak pewnie będzie można obejść, zatruwając go albo podpalając. Jednak pewność, że unikniemy obrażeń w pierwszej turze, daje możliwość dłuższej gry na czas przy chronieniu się albo stawianiu substytuta przy użyciu ruchu. Daje to zatem całkiem przyzwoite możliwości wzmacniania się albo irytowania przeciwnika, jeśli Mimikyu zostanie obdarzony wysoką prędkością. I coś czuję w związku z tym, że Mimikyu trafi co najmniej do UU, podobnie jak Braxish. Innym Pokémonem, który najprawdopodobniej zamiesza w grze kompetytywnej, będzie Oricorio. Oricorio otrzymuje cudowny dar w postaci zdolności Dancer, która kopiuje ruchy przeciwnika oparte o taniec. Co prawda jak na razie znanych jest tylko kilka takich ruchów, mają jednak ogromne znaczenie w walkach między graczami. Oricorio zatem będzie pełnić w walkach funkcję odstraszacza przed wzmacnianiem się Garchompa czy Lucario przy użyciu takich ruchów jak Swords Dance albo Dragon Dance. Podobnie jak w przypadku poprzednich Pokémonów, powinien mieć jednak wysoką szybkość, aby być w stanie wyprzedzić Pokémony wzmacniające się w taki sposób i móc potem przenieść skopiowane statystyki przy użyciu Baton Passa. Obawiam się tylko o to, że w zamian będzie miał na tyle niskie obrony, że zdolność przestanie mieć większe znaczenie w sytuacji, gdy pokona go jeden silny atak. Wszystko to się jednak okaże, a na razie przejdźmy do zupełnie innego rodzaju zdolności. Znamy je już z poprzednich gier, w których Pokémony mogły zmieniać formy w trakcie walki, jak chociażby Darmanitan. Wygląda na to, że czeka nas całkiem sporo z nowych zdolności tego typu. Największą uwagę z nich, nie licząc Power Construct Zygarda, ale o tym mowa w odrębnym filmiku, przykuwa Schooling. Schooling jest sygnaturową zdolnością Wishiwashi, czyli Pokemona opartego na sardynkach, a dokładniej na ich ławicy. Dzięki tej zdolności sardynka będzie mogła wezwać na pomoc sprzymierzeńców, tworząc coś na kształt łodzi podwodnej, co wywoła postrach wśród innych Pokemonów. Jak podaje oficjalna strona, nawet Gyarados ucieka przed Wishiwashi w formie szkolnej. Oby tylko pojedyncza forma była wystarczająco silna na dotrwanie do momentu przemiany w tego potwora. Skoro zacząłem już wątek przekształceń w walce, powiem o kolejnej takiej zdolności. Shield Down, co możemy tłumaczyć jako tarczę w dół, także pozwala na zmianę formy w walce. Minior, czyli Pokémon jej używający, zrzuca swoją skorupę, gdy jego punkty zdrowia spadną poniżej połowy. Traci przez to swoje defensywne zdolności, za to zyskuje na szybkości oraz sile ataku. Zdolność jest naprawdę interesująca i może okazać się beneficjalna, gdyż ani nie wymusza używania zarówno fizycznych, jak i specjalnych ataków, ani też nie powoduje samych negatywnych efektów, łącząc te pozytywne z negatywnymi. Akurat choć te zmiany form w trakcie walki są interesujące, to jak wiemy nie zawsze okazują się użyteczne w walce. Pora zatem na coś prostego i pewnego, jak na przykład stamina. Zdolność tą będą posiadały Pokémony Mudspray i Mudsdale, Pokémony przypominające osiołka oraz Mustanga. Nie mam większych wątpliwości co do tego, że ta zdolność będzie wykorzystywana w walkach, gdyż podwyższa obronę fizyczną Pokémona o 1 stopień po każdym przyjętym na siebie ataku. Sprawia to, iż Mudsdale będzie praktycznie niemożliwy do pokonania fizycznymi atakami, jako iż ma typ ziemny, a niewiele ataków fizycznych ma przewagę nad ziemią. Po wyeliminowaniu z gry Pokémonów atakujących specjalnie, trudno będzie zatrzymać Mudsdale'a, co nawet nie dziwi, biorąc pod uwagę, iż podobno potrafi przez 3 dni przenosić ładunki o wadze 10 ton. Mudsdale i Mudspray polegają zatem na wysokiej wytrzymałości, podczas gdy Pyukumuku musi liczyć na innych członków drużyny. Dysponować będzie bowiem zdolnością Einar's Out, co możemy przetłumaczyć jako flaki na wierzch. Otóż Pokémon ten nie cierpi, gdy dotyka się jego ust albo kolców i biada temu, kto ich dotknie. Zostanie bowiem wtedy uderzony wewnętrznym organem Pokémona imitującym pięść. A kto pokona Pyukumuku w walce atakiem, musi liczyć się z otrzymaniem obrażeń równych ilości punktów zdrowia, które wyrządził tym atakiem.
Czyli jeśli Pyukumuku zostało 100 punktów zdrowia i zostanie pokonany np. przez Pikachu Thunderboltem, Pikachu utraci wtedy 100 punktów zdrowia. Przypomina to zatem trochę atak Final Gambit wprowadzony w 5. generacji, który nie był zbyt często wykorzystywany przez graczy i podobnie może być z Pyukumuku, gdyż wystarczy chociażby otruć tego Pokemona, by jego zdolność nie miała zastosowania w walce. Jak będzie, to już czas pokaże, a skoro wspomniałem o otruciu, mam tu coś specjalnie dla miłośników zatruwania. Oczywiście mam na myśli zatruwanie życia przeciwnikom w walkach, a co zrobi to lepiej niż Toxic? Zawsze jednak byli tacy, którzy nie poddawali się strategii powolnego wykańczania, a są to jak wiadomo Pokemony typu stalowego oraz trującego. Jednak dzięki zdolności nowego Salandita, Corrosion, będzie możliwe otrucie rzeczonych Pokemonów. Czy nie wkurzyły was nigdy w walkach Skarmory albo Hitchan? To już przeszłość, wystarczy użyć Salandita, który przebije się przez ich zdolności do stalowania. Byle tylko Salandit nie odpadł za szybko z walki, gdyż twórcy gry twierdzą, że nie jest to zbyt silny Pokemon. A teraz coś ze specjalną dedykacją dla tych, którzy cierpią na bezsenność. Aby ją uleczyć, wystarczy dołączyć do swojej drużyny Pokemona imieniem Komala, który przez całe swoje życie znajduje się w stanie uśpienia. A jak wiadomo, z kim przestajesz, takim się stajesz. W grze daje to unikatowy efekt, dzięki któremu Komala nie może zostać poddana działaniu innemu statusowi niż uśpieniu, zatem możemy zagrać na nosie przeciwnikowi chcącemu podpalić bądź sparaliżować naszego Poke. Mnie jednak odrzuca wygląd Komali, wygląda ona zamulająco, aż chce mi się spać jak na nią patrzę. Więcej emocji wywoła coś w stylu Berserkera, który ma zostać w Alola Drampa. Jest to pierwszy Pokémon o typie normalno-smoczym, który wielu osobom wydaje się być ewolucją Dunsparce'a. Jednak to nie jest tak bliskie skojarzenie. No i pamiętajmy, że na przykład te Pokémony nie są związane akurat więzami ewolucji. Dzięki swojej zdolności Berserk, Drampa otrzyma podwyższenie specjalnego ataku o 1 stopień po spadku zdrowia poniżej połowy. Może to być naprawdę silna zdolność na tym Pokémonie, o ile będzie miał dużą szybkość, tak jak w przypadku wszystkich poprzednich. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najlepsze zdolności wprowadzone w 7. generacji. Jak widać, walki między graczami zostaną wywrócone do góry nogami. Takie Pokémony jak Skarmory, Talonflame czy Gliscor mogą znacznie utracić na swojej świetności. Która z nowych zdolności podoba się wam najbardziej i dlaczego? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Na razie i do następnego odcinka.